Witam serdecznie. Już właściwie jesteśmy po świętach, dlatego że wczoraj nie nagrywałem, czyli w drugi dzień świąt, z powodów po prostu rodzinnych. Zbyt dużo pracy, zbyt dużo zajęć towarzyskich, przyjemności i także, no co tu ukrywać, przygotowaniem się do następnego etapu, czyli do okresu, który jest pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Będziemy przyglądać się temu wszystkiemu, co się dzieje dookoła nas. Przed nami dosyć poważne zadania, czyli najbardziej te psychiczne, które nazywamy duchowymi, i one określają też ten plan, który wymusza na nas ten okres, co będzie w Nowym Roku. Nowy Rok, nieprawda, jest od marca, od 21 marca i z rozpoczęciem się Barana. Teraz jest Koziorożec, teraz jest ten okres, którym warto zaplanować to wszystko, bo to zabawy, nie zabawy i no, to okres podatkowy, nazwijmy go tak, i działania, te wszystkie, które są. Pogoda fantastyczna, pogoda wręcz realna i bardzo realna, ponieważ klimat nam się nie ociepla, nic się nie dzieje, po prostu świat się zmienia i także Stwórca nie zrobił szalonej zimy i też, czy ona będzie, mogą wystąpić jakieś anomalia, które właściwie już nie są groźne, ponieważ za chwilę luty jest chyba najbardziej niebezpiecznym. I co tu ukrywać? Czas. Plączę się w myśleniu, bo chciałbym wszystko przekazać w jak najkrótszym czasie. No właśnie Saturna. O pogodzie. Nie mam pewności, czy w ogóle zima już wróci, czy czasami nie będzie wiosna, co będzie tragedią. Przypuśćmy, że zboża przyjdą i przyjdą mrozy. Teraz styczeń, luty, tak, bo ten luty ma największe znaczenie dla, powiedzmy, że rolnictwa, po to, żeby nie było biedy. Możliwe, że to też jest lekko sterowane, ponieważ zauważono, że w naszym klimacie ten okres jest bardzo ważny i jest ozimina i większość my produkujemy jednak właśnie w ten sposób. Teraz następna sprawa. Świat się zmienia. Świat lada moment będzie miał nowe spojrzenie ze względu na Stany Zjednoczone i na zmianę w kongresie. I tutaj zupełnie inaczej będzie to wyglądać. Jak? Podejrzymy dopiero wtedy, a na dziś mogę powiedzieć, że na pewno lepiej. To 100% z odpowiedzialnością. Zresztą to już widać. Co mnie tylko zmartwiło? Zmartwiły mnie wczorajsze przeglądania jakichś tam informacji i te informacje mówią o jakiejś sytuacji, która jest związana właśnie z okresem od razu przedwojennym, czyli okresem, ja nie chcę wymieniać tutaj, ale za Józefa Piłsudskiego, czyli odejście Józefa Piłsudskiego i stworzenie i tutaj zlikwidowanie pana prezydenta Narutowicza. I żeby nie to, to może by stała się Polska w tej chwili no, jakimś krajem, o którym nie chciałbym żyć. Nie chciałbym żyć w takim kraju. I w tej chwili realizuje się jakby te marzenia. Ja mówię tutaj o kiedyś tam, gdzie nasz król i uderzył w bramę i stąd Szczerbiec. To tak ku pamięci historycznej, bo
Pamiętajcie o tym, że tutaj nie można mówić otwarcie, to tylko mnie to bardzo irytuje, kiedy do mnie przychodzą takie punkty, których ja świetnie znam i jestem po prostu uwrażliwiony na to. Raz, że astrologia, dwa, że jesteśmy w okresie Saturna. Saturn jest dokładnie najprościej siódemką. I teraz tą siódemkę możemy przerobić na 14 coś tam lat, oczywiście lat. I tymi 14 możemy 14 plus 14 mamy 28, a 29, nawet 32, można by tak byłoby, jeżeli dalej będziemy szli, czy 32, krótko mówiąc najprościej wiek Chrystusowy, czyli możemy pobiec sobie te 30, to mamy 30 plus 30, przypuśćmy 1, niech będzie. To jest 62 lata wstecz. Możecie się tak pobawić tutaj w historię. Najważniejszą rzeczą jest w rodzinie. Zobaczcie, co jest w rodzinie, do czego doszło, jakie były straty, jakie były zyski, gdzie jest ten punkt genetyczny najbardziej słaby. To jest najważniejsze, bo w tej chwili jest czas rozliczeń właśnie tych fiskalnych. Fiskalne niekoniecznie muszą się kończyć fiskusem, ale fiskalne dla nas. Czyli rozliczenie po to, żebyśmy mieli czysty nasz kosmogram, po prostu żebyśmy mogli elegancko spojrzeć prosto w lustro i nie przerazić się, kogo my tam widzimy, bo widzimy jakiegoś stwora, który w gruncie rzeczy wygląda jak potwór, potwór. I mamy w ten sposób rozgarnięcie i ogarnięcie tego wszystkiego, co byśmy chcieli w sobie zmienić, czyli ten czas jest do marca, ale już możemy napocząć te fragmenty, które nas irytują w nas. Bardzo dużo jest tych fragmentów. W gruncie rzeczy tak, przede wszystkim nazwijmy to niepewność. Nieumiejętność planowania, niemożliwość planowania, bo to jest jedno z drugim się łączy. Przecież te ostatnie 3 lata to wręcz paranoja, ale musimy spojrzeć też bardziej, bo ktoś powie, ale proszę pana, co to ma wspólnego? No właśnie, to ma wspólnego z polityką, z planetami, ze wszystkim. Ja cały czas uspokajałem. Cały czas w tej chwili ja uspokajałem. Nie uspokajałem, tylko planety po prostu nie widziały tego. Po prostu jak ja słucham na przykład kogoś tam i ktoś mi opowiada o jakichś historiach. Teraz niedawno sąsiada spotkałem, niedawno, wrzesień, październik, tak w tym okresie, tutaj na schodach, na klatce, i on mówi, weź zobacz, jak jest źle. Ja mówię, gdzie ci jest źle? Co ci jest źle? To o co ci chodzi? A, to ty chyba nie wiesz, co się dzieje. Patrzysz w te gwiazdy i nie wiesz, o co chodzi. Ja mówię, no właśnie patrzę i przepraszam, ale musiałem przerwać na chwilę, ze względu na to, że zmienił się czas i musiałem także wyjść. Ktoś zadzwonił i trudno. Służba, nie drużba, jak to się powiada. Ale tutaj chodzi o tego, wracając do tej wcześniejszej rozprawy z tym sąsiadem, że nic się nie stało, bo w gruncie rzeczy co się stało? Ponownie jestem już, musiałem przerwać na chwilę, musiałem załatwić kilka rzeczy, ale już jestem i wracamy do tego, tutaj, do tej dyskusji z sąsiadem, że w gruncie rzeczy się nic nie stało, nic się nie dzieje. Popatrzmy sobie na Francję, popatrzmy sobie na Anglię, popatrzmy sobie na Irlandię, popatrzmy sobie na kraje, na Niemcy chociażby. Co się dzieje? Patrząc się na Niemcy, w tej chwili w gruncie rzeczy mamy ich jako Polacy w kieszeni. Przede wszystkim mówi się o energii, ale o żywności też.
Jeszcze tego nie widzi rząd, ale lada moment. Dlaczego? My sobie damy radę, grunt, żeby nie było likwidacji gospodarstw rolnych. Całe szczęście, że komuniści nie bali się bardzo rolników. Dzisiaj ta grupa się nie boi rolników. Wielki błąd. Wielki błąd, dlatego że nazwijmy to po imieniu, chłop polski to jest naprawdę siła. To jest ogromna siła i tutaj nie ma co się wygłupiać. O tym wiedział Tadeusz Kościuszko, który był wodnikiem i dlatego też tutaj trzeba przyznać, że także i Kiliński tutaj, ale z tym, że on był akurat nie chłopem, ale może z chłopskiej rodziny, tego nie wiem. I mamy dużo przywódców tutaj, chociażby fabryka Cegielskiego w Poznaniu, która dała właśnie rolnictwu i siłę temu krajowi. To trzeba przyznać. Nawet wtedy Prusy pozwoliły na to, by Polska, znaczy tutaj polskie ziemie, bo ktoś powie, przepraszam, ale nie było Polski. Nie było Polski, tylko polskie nazwiska do tej pory w Berlinie są na ulicach i to są parlamentarzyści, nasi polscy i wielcy Polacy. Od tego trzeba rozpocząć, bo my nie znamy ich. My nie wiemy w ogóle, jak się nazywali. Nie potrafimy w historii rodzin, ale boimy się powiedzieć. No, popatrzcie sobie na panią Merkel chociażby, gdzie mieszka jej wujek. No, popatrzmy sobie na to. Patrzmy, miejmy oczy otwarte, nie wstydźmy się tej naszej polskości i wytknięcia na przykład Niemcom, że to jest no na przykład Volksdeutsch, no, co by było bardzo dobre, dlatego że ona pochodzi z Polski, ma korzenie polskie. I tak powinniśmy wymieniać nazwiska naszych rodaków, albo przynajmniej naszych rodów, które są z Polski. Tak jak chociażby tutaj na tronie szwedzkim, nie mówię o tronie angielskim, bo tron angielski, akurat Tudorowie, nie wiem, czy Tudorzy mają w rodzie polskość, ale wiem, że mają niemieckość bardzo mocno zakorzenioną. To trzeba wiedzieć. To trzeba wiedzieć, bo inaczej wybory idziemy i wybieramy, a właściwie klakierujemy. Krótko mówiąc, złu. W tej chwili zło się rozpanoszyło kompletnie we wszystkich dziedzinach. Jeżeli przyjrzymy się, to właściwie nie ma dziedziny, która by nie była niszczona albo nas nie niszczyła. Ja wychowałem się na butelkach mleka szklanych i chwała. Wprowadzono kapsle aluminiowe. Już niedobrze, źle, błąd. Już rożki, pokazało się to, nie Wiktoria, rożki. Potem następnie stworzono plastikowe worki. Nie wiem, czy pamiętacie, w plastikowych workach już, a w tej chwili butelki, te pety tak zwane plastikowe, które niby mają atest, nie mają. To epoka, mimo to, że kończy się epoka ryb plastikiem. Czy ten plastik, ta epoka plastiku, tych tworzyw sztucznych, przejdzie do następnej? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Dopiero epoka wodnika pokaże właściwie nie ekologię, bo ekologia to torebka plastikowa i jeszcze tym bardziej jakaś, albo z jakiejś tam papieru, co jest zupełnie nieekologiczne. Bo wytworzenie papieru, tak jak w tej chwili te samochody, które są na prąd, a energia nie jest otrzymywana na przykład chociażby z wody, tutaj z tam wodnych, elektrowni wodnych, gdzie tutaj w mieście Łodzi powinno stać przynajmniej takich elektrowni około 10. Jak nie 100. Przypuśćmy, te elektrownie by pokryły
nawet 10% nie pokryją energię tutaj wewnątrz miasta. To jest bardzo wiele. Ja zaznaczam, że któryś z radców miasta Łodzi, to przypomnę to, bo to jest na YouTubie i powiedziałem. Będę rościł sobie pretensje, że byłem pierwszy. Zaznaczam, bo ci radcy tylko słuchają i potem mówią, że to są ich pomysły. Tak, tutaj jest ścieżka rowerowa zrobiona z chodnika. Chodnika jest tyle, ale ścieżka i ktoś zabrał za to pieniądze. Tak, tutaj w parku były toalety, zlikwidowano toaletę. Nie ma toalet w parku, wyobraźcie sobie. Dlaczego są toalety w palmiarni? Tylko palmiarnia nie zawsze jest otwarta i nie musi być otwarta. Tak, dlatego pokazałem na tym filmie te tojki stojące. Między innymi to był inny kontekst, ale inny kontekst jest. I mam nazwisko, gdzieś spisane nazwisko człowieka, który zlikwidował toaletę w parku Źródliska w mieście Łodzi. I według mnie, mimo to, że on jest na emeryturze, powinien odpowiadać za to, a nie miasto. Bo nauczyliśmy się, że jeżeli jesteśmy urzędnikami, nie odpowiadamy imiennie. Dopóki nie będziemy imiennie odpowiadać, nie będzie żadnej demokracji. Nie będzie żadnej wolności. Bo wtedy zwalamy, tak jak było za III Rzeszy. Trzecia Rzesza pokazała to, że nie ma nic. To nie my, to nie ja. Ja w obozie, ja tylko wypełniałem rozkazy. Nie ma tak. Tak jak szkoły są imienne, tak jak profesorowie z nazwiska i mówi się, jest uczniem tego i tego profesora. Już było dobrze za bolszewików, tutaj profesor Dega w Poznaniu, fantastyczny człowiek o niesamowitym sercu i o ogromnej służbie. Do tej pory medycyna czerpie z niego, ale za chwilę zginą ci uczniowie profesora Degi. Odejdą, bo już nie ma następcy. A nie to, że nie ma. Są, doskonali są. Tylko, że oni nie mogą z nazwiska, bo RODO jest. To jest właśnie to, co powinniśmy teraz hołubić. To, co się stało, wszyscy pamiętają 22 lipiec i Edward Wedel. Jakby nie było, rodzina Wedla jest wspaniałą rodziną, która pozwoliła jeszcze raz używać swojego nazwiska w świecie, sprzedawać swoje czekolady, swoje wyroby pod swoim nazwiskiem. Nie wiem, czy płaci Wedel, czy raczej nie płaci. Podejrzewam, że to są bardzo nikłe sumy, dlatego że to jest bardzo porządna rodzina. Akurat tak się stało, że mam w rodzinie, rodzinie kuzynów, którzy znali dokładnie rodzinę Wedlów, mieszkali niedaleko nich i podczas powstania warszawskiego, podczas w ogóle okupacji i pod koniec tutaj w Pruszkowie, kiedy były megafony i cały czas wzywała rodzina Wedlów do siebie, żeby mogli wyjść z tego, ponieważ wiedzieli, czym to się może skończyć. Znaczy, dokładnie, to było nie do pomyślenia dla porządnych rodzin, co robili Niemcy wówczas. Nie patrzmy na to, dlatego że Niemcy wstydzą się Niemców. I dzisiaj prawdziwy Niemiec jest zaniepokojony tym, co się dzieje współcześnie. I także tutaj w Polsce zostało bardzo dużo niemieckich rodzin, ponieważ nie chciały mieć nic wspólnego z tamtymi czasami. To trzeba przyznać, bo dlaczego ja mówię dzisiaj to? Ze względu na to, że jest koziorożec, że jest struktura. I pamiętajmy o tym, że w tym kraju jesteśmy krajem o ogromnej ilości obcych osób.
To znaczy nie jesteśmy, to co powiedział tutaj pan prezydent, że mieszaliśmy się. Nie zupełnie żeśmy się mieszali. To nieprawda, że mieszaliśmy się. Był okres, gdzie mogliśmy się mieszać. Znowu przerwano. Ale idąc tym tropem, oczywiście tutaj innych narodowości, to tych narodowości jest mnóstwo w Polsce. Właściwie można by było powiedzieć, że cały świat. W Teatrze Jaracza występował, tutaj w Łodzi, występował ciemnoskóry aktor, który został pochowany, jest w grupie jego na cmentarzu, tutaj w Teatrze Jaracza. Mamy tutaj właściwie był Afrykańczykiem i tutaj w mieście Łodzi mamy gdzieś około, przede wszystkim Ormianie, potem następnie Czesi, Austriacy, Niemcy, Rosjanie, częściowo Holendrzy, Belgowie, Francuzi, hiszpańskich rodzin było bardzo mało tutaj w mieście Łodzi, ale następnie Żydzi. Popatrzcie. A jeszcze nie mamy Węgrów, nie mamy Słowaków, nie mamy Litwini, Łotysze, Estończycy, Słowacy, gdybyśmy chcieli tak oddzielić. Wszystko to w tym mieście było. I tutaj w Polsce. I my stanowimy dzisiaj jeden wspólny naród. Bardzo często nawet nie wiemy o tym, że mamy tak wymieszaną rodzinę, że na przykład najczęściej łączyły się, najstarsze rodziny są litewsko-polskie, następnie czesko-polskie, bardzo często. Tutaj jest cała ulica w Łodzi Przybyszewskiego, to są Czesi, łącznie z... Nie pamiętam, jak to kino na Żgowskiej się nazywało, tutaj przy placu Rejmonta, to był kościół czeski przecież. Mnóstwo tego jest tutaj. Ja nie mówię o Warszawie, bo w Warszawie jeszcze inna struktura jest. Ale tu tych nacji było od groma. Większość sklepów, na przykład kolonialnych, prowadzili właśnie Ormianie. Nazywały się te sklepy kolonialne, późniejsze delikatesy, nazwijmy to w ten sposób. Potem robiono pantofle na ulicy Gdańskiej, to były 3 rodziny z Chin. Przeważnie były to mieszanki, jeszcze Chińczycy do tego dołączyli. Chińczyków było bardzo dużo w Polsce. Trzeba przyznać, że my mieliśmy bardzo dobre układy z Chinami. Ze względu na kolej, jaką poprowadzono transsyberyjską i odnogę do Kantonu, gdzie nie ukończono tego, ale Polacy tam zostali. I przyjechali tutaj bardzo późno, bo przyjechali nawet w 50 latach, dopiero wróciły tutaj rodziny, ale już wymieszane, ale także mnóstwo tam pozostało. Dlatego my się dziwimy, dlaczego mamy taką wielką sentyment my do Chińczyków i Chińczycy do nas. Jeszcze jedna rzecz, że łączy nas Chopin. Bardzo łączy. Nie ma Chińczyka, żeby nie znał muzyki Chopina. Są Polacy, którzy nigdy nie słyszeli o Chopinie. To jest wstyd. To jest wstyd. I hańba. Ale zobaczcie, wśród młodzieży współczesnej, dzisiaj młodzież współczesna, gdybyście zagrali Chopina, nie za bardzo odróżniają, nie wiedzą, co to jest. I to jest bardzo źle świadczy o rodzicach, ale przede wszystkim o nauczycielach muzyki i kultury.
To znaczy historykach, polonistach, także matematykach, dlatego że muzyka to jest arytmetyka, to jest taktowanie, jakby ktoś się pytał. Większość właśnie muzycy się wywodzą z nauk ścisłych. To nie jest nauka humanistyczna, to nie jest malarstwo i bardzo mało malarzy było muzykami, a bardzo dużo matematyków są to muzycy, chociażby tutaj w astrologii Herszt. Chyba źle wymienię, Herschtel, chyba tak? Chyba tak. Muzyka, między innymi muzyka niebieskich sfer. Zostawmy, nie bawmy się to. Jesteśmy po świętach, jesteśmy przed Nowym Rokiem, jesteśmy w tym paśmie właściwie spowiadania się, co potrafimy, co robimy, tej spowiedzi takiej wewnętrznej i kryzysu psychicznego, tak by można było powiedzieć. Ten kryzys psychiczny, który w nas jest, który nas dotyka, który dotykał między innymi ponad 2000 lat temu Joszuę, Chrystusa, wtedy, kiedy spotkał węża i rozmawiał ze złem. Nazwijmy to tak, nie używajmy tego słowa. Ale to przyjdą ten moment Wielkanocy, który jest przed nami, lada moment, ale jeszcze pomiędzy nami, moją dyskusją, moim monologiem, a państwem jeszcze jest Trzech Króli. A teraz mamy ten czas, który powinniśmy spędzić na najważniejsze rzeczy. Świadomości siebie, czy my naprawdę nie tracimy czasu w tym całym kontekście zwycięstwa. My jesteśmy w kontekście zwycięstwa w tej chwili. Zwycięstwa, wolności i niepodległości, bo narodził się Bóg, Syn Boga w Trójcy. I jeżeli w tej chwili możemy coś w swojej świadomości, w swojej psychice zmienić, to właśnie teraz. Wszyscy jak jeden, bez żadnej historii związanej ze znakiem. Znaku nie ma w tej chwili. W tej chwili my jesteśmy wolni, niezależni i wspaniali. Jeżeli jesteśmy wspaniali, bo jesteśmy na wzór i podobieństwo Boga. Tak nas stworzył. Stworzył nas i my mamy ten pierwiastek, który będziemy teraz przez jakiś okres w sobie odkrywać i jednocześnie najprościej jest przy pomocy astrologii, oczywiście, że tak. Drugą dziedziną, która jest bardzo bliska astrologii, to jest numerologia. I w numerologii też można wyliczyć tą boskość, co jest konsekwencją tego wszystkiego, jest kabała. To nie jest ta kabała, którą my tutaj znamy, karty, rozkładanie czy coś takiego. Nie. To jest drzewo kabalistyczne, to jest specyficzny układ, który jest konsekwencją astrologii, numerologii i właśnie potem jest kabała. Następną taką dziedziną, żeby już nie było żadnych niedomówień, jest tarot. Tarot jest wynikiem właśnie symboliki astrologicznej, którą używają wróżki, nie znając kompletnie astrologii, bo to, że skończyła kurs, bo był taki moment, że musiały skończyć kurs, bo ktoś wymyślił z mądrych albo z cwaniaków po prostu, że wróżki muszą poznać astrologię, żeby być unijnymi wróżkami, że będzie dyplom unijny. Mało tego, jeszcze przyszła taka wiadomość z Węgier, która mnie najbardziej rozśmieszyła, ale muszą Państwo o tym wiedzieć,
bo na Węgrzech, u nas w Polsce powstała jednostka, gdzie nas zarejestrowano normalnie w urzędzie. Jesteśmy, możemy pracować jako astrolodzy, jako wróże, jako jasnowic, nie wiem czy tam jest coś takiego, ale są ci bioenergoterapeuci, jest taka grupa zawodowa, z którą bardzo się nie zgadzają inni, to twierdzą, że to nie ma takiego zawodu, że w ogóle paranoja, a jednak jest. Sekser też jest. I wcale nie jest to taki, jak w razie czego, to proszę pomyśleć, kto to jest sekser i co to jest za zawód. I taki zawód spotkałem się nieraz z takimi dziewczynami, które miały taki zawód. I pracowały w takim zawodzie. No więc zawody są różne i wcale nie potrzeba się ich wstydzić, a dziwne, bo do tej pory, na przykład chociażby w filmie scenografia, czyli było się scenografem, nie miało się nic, nie było takiego zawodu. Nie było zawodu, na przykład chociażby człowiek, który maluje w filmie, czyli charakteryzator. Nie było takiego zawodu, w ogóle nie było. I ludzie pracowali wiele lat w swoim zawodzie, byli mistrzami nad mistrzami. I takich mistrzów mieliśmy tutaj w Łodzi, i potem ten zawód taki lecony. Zresztą montażysta w telewizji czy gdziekolwiek nie ma. Nie wiem, czy od niedawna są dopiero zajęcia z montażu, a chociażby i teraz popatrzmy, jak daleko jesteśmy od tej rzeczywistości. Ktoś chce z siebie zrobić człowieka, który montuje. To jest na przykład jak mamy film, to od montażysty bardzo dużo zależy. On nakłada, on kolorysta jest w filmie na przykład, który jest zupełnie nieznany w Polsce. Najlepsi koloryści w tej chwili wykłady są z kolorystyki chociażby w Hiszpanii. Zresztą bardzo dużo zawodów dopiero przyjdzie i będzie. A już się goni chociażby tutaj mój zawód, który reprezentuję, astrologa. Nie jestem czystym astrologiem, bo zajmowałem się od wielu lat i to wykształcenie właściwie nie ma takiego wykształcenia w Polsce, mimo że są szkoły jakieś, które mają jakieś wpisy, ale no wybaczcie, nie kształcą astrologów. I na świecie takich szkół, to co się orientuje w Europie, to tylko Szwajcaria ma, niby Anglia ma, ale Anglicy zawsze próbowali coś zrobić, nic im z tego nie wychodziło. Także tutaj angielskie szkoły to mam pod wielkim poważaniem. Znam szkoły amerykańskie, nie, ale poważną szkołę, naprawdę bardzo poważną jest szkoła w Indiach, tylko że trwa od 24 roku albo 25 roku życia i uczymy się 25 lat. 25 lat uczymy się astrologii. I uważam, że tak jest to wykształcony astrolog. I to jest naprawdę, i właściwie po 20, czy po 25 latach astrologii w Polsce, czy ktoś ma, ja już się zbliżam do 20 paru lat, akurat do tego, jestem w astrologii, ale jestem, nie uczę się. Nikt mnie nie sprawdza, sprawdzacie Państwo mnie sprawdzają. Bo nauczyć się astrologii takiej, jak słyszycie tutaj od niektórzy, to w ciągu roku, w ciągu 2, w ciągu 3, w ciągu 5 lat to już jest orzeł. Naprawdę orzeł. Powinien odpowiedzieć we wszystkich pytaniach, ale z praktyką i z wiedzą tą astrologiczną to nic nie ma wspólnego. Ta osoba nie ma gadania. Dlaczego? Dlatego, że 12 lat trwa cykl Jowisza. Przypomnijcie sobie, jak mały Joszua wszedł do świątyni i zaczął rozmawiać z kapłanami. Miał wtedy 12 lat. I wtedy dzieci są najmądrzejsze. Ja przerwię teraz i za chwilę zacznę opowiadać dalsze historie. Właśnie.
astrologii, oparte o wiedzę, która jest najważniejsza, czyli połączenie albo wprowadzenie nas w ten świat, który jest dla nas tak nieznany. Witam po krótkiej przerwie i mamy ten 12-roczny cykl i Joszuę, który właśnie rozmawia z kapłanami o swoim ojcu i wie więcej niż oni. Fakt, jest to Syn Boży. Opowiadał o swoim ojcu, zresztą które dziecko nie zna swojego ojca. I czy w superlatywach samych nie wiemy tego. Wiemy tylko, że kapłani mieli problem, nazwijmy to teologiczny. I teraz patrząc się na nasze dzieci, patrząc się na dziecko pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, tak? Bo tak trzeba patrzeć, najbardziej na 12 oczywiście, ale już od 11 przyglądać się, jak funkcjonuje to wszystko, jak to działa, jak to buduje. Dlaczego? Dlatego, że idąc następną planetą, czyli tutaj Saturnem, mamy cykl 7-letni. I 7-letnie dziecko wysyłamy do szkoły, 14-letnie dochodzi do jakiegoś takiego punktu, gdzie musimy temu dziecku już nadać pewną technologię, czyli zawód, wybrać ten zawód. 14-latek już jest przygotowywany do pewnych zadań, które będzie przez następne 7 lat bardzo ćwiczył i to jest, mamy 3 razy 7, 21, a 22 uzyskuje pełnoletność mężczyzna. Także tutaj mamy tą taką historię. Teraz pamiętajmy o tym, że Jezus zaczął, mając 28 lat, rozpoczął misję właściwie nauczyciela, czyli rabina. Już podjął wtedy tą decyzję, że chce być nim, bo w tym wieku dopiero się podejmuje 24. Dlatego powiedziałem tutaj, że astrolodzy dopiero w 25 roku przystępują do szkoły, tak jak i do szkoły kabalistycznej w Izraelu też ma, jeżeli się chce wybrać tą drogę, trzeba mieć 25 lat. No i zgodę rodziny, ponieważ utrzymanie ucznia przez 25 lat to nie bagatela. My dzisiaj nie potrafimy, wyrzucamy już po maturze dziecko do pracy, albo w wieku 16 lat już niektórzy, na przykład moi kuzyni mówili, że mają 14 lat, on już szedł do rzemiosła, już zarabiał. No, wybaczcie, ale tego żąda współczesny świat od tych małych dzieci. Dzisiaj niby uczymy, a w gruncie rzeczy kształcimy osoby, najlepszym przykładem jest program na YouTubie Matura to bzdura. I pokazanie jest prostych elementów naszego życia i okazuje się, że te proste elementy stanowią jakąś barierę. Bo na przykład zapytajmy się, kto to jest. Dobrze, no, czy na przykład założyłem, Mickiewicz napisał powieść Faraona, czy to prawda, czy Słowacki dostał Nagrodę Nobla.
albo kto to jest Nobel, albo najprostszych rzeczy. Proszę wymienić państwa sąsiadujące z Polską, mające wspólną granicę. No to ja wiele razy miałem, i to u osób dorosłych, że my nie mamy granicy, znaczy nie u osób dorosłych, to u takich 30 czy 40-letnich, że my nie graniczymy z Rosją. Mówi, przecież my granicy z Rosją nie mamy. Ja mówię, oblast kaliningradzka, a to jest Rosja? Mało tego, był w Kaliningradzie. Nie wiedział, że to jest Rosja, czyli wtedy przewodnik miał takie ustawienie, że to były Prusy. Kaliningrad, oblast kaliningradzka stała się Królewiec i na przykład mógł mówić o Królewcu. Jeżeli to była ta narracja, przypuśćmy, krzyżacka i Królewiec, zgoda, ale jeżeli to była ta narracja, w której ja byłem wówczas w oblasti kaliningradzkiej i właściwie królowała tylko wyłącznie marka niemiecka, no to było przerażenie. Każdy kamień, każda rurka, każdy ten był przeliczony na marki. Każdy, kto mieszkał w oblasti kaliningradzkiej, wiedział, ile co kosztuje w markach. Kompletnie, wszystko. Dolar nie stanowił żadnej wartości. Dolarem to w Polsce można było płacić, ale nie, albo gdzieś tam na Litwie czy gdziekolwiek, ale nie w oblasti kaliningradzkiej. W oblasti kaliningradzkiej tylko marka istniała wówczas, jak ja byłem. Słuchajcie, autentycznie tak było. Także ja przeżyłem swoje, ci, którzy pamiętają, to pamiętają i teraz jest ten okres. Jest ten okres bardzo dziwny, który w tej chwili kształtuje osobowość państwowości, czyli najmniejsze organizmy, jaką jest rodzina, ta rodzina kształtuje, kim chce być. I ta rodzina musi podjąć tą decyzję, czy chce być w tej przestrzeni zupełnie nierealnej, tej przestrzeni takiej ogólno-cywilizacyjnej, która do niczego nie prowadzi, czy chce być w tym reżimie, który nazywamy, że jesteśmy, to są moi bracia, to są moi sąsiedzi, to jest moja wielka rodzina, tak jak Niemcy to mają land, tak? Jest ten mały land, większy land i największy i potem już jest państwo, to niemieckie, tak? Także to land to jest moja rodzina, potem jest przypuśćmy moja okolica, czy moja dzielnica, czy tam jeszcze jakiś tam obszar i potem to się rozrasta i to jest w pewnym momencie staje się państwem. My takiego czegoś nie mamy. No niby mamy gminę, jakiegoś urzędnika jakiegoś, właśnie ci urzędnicy, jeszcze jedna rzecz, że my musimy nauczyć jeszcze jednej rzeczy, że wszyscy urzędnicy są naszymi sługami, a nie i żaden urzędnik nie może podejrzewać nas, że my zrobiliśmy coś złego. Jeżeli podejmuje, że zrobiliśmy coś złego, powinien odejść z tej pracy. No trudno, ale ja w swojej karierze kilka razy spotkałem się z takimi urzędnikami, chociażby urzędnicy, którzy na czapkach noszą orła. W tej chwili właściwie zwolniłbym ich wszystkich z pracy kompletnie. Weryfikację bardzo ostrą przeprowadził, także tutaj wyraźnie tłumaczę dlaczego. Dlatego, że przez ten okres ostatni, nie wszyscy oczywiście, ale są winni, niewinni, tak jak u pana Cejrowskiego i tutaj trzeba pokazać ogromną nie tyle siłę, co wiarę w to, że będzie lepiej. Bo jest szansa zbudowania teraz dużo lepiej. Jest szansa.
taką, ty masz szansę, ja mam taką szansę i z boku też mają szansę pod jednym warunkiem, że nie będą wrzeszczeć o prawdę, tylko wymagać tej prawdy, ale od siebie przede wszystkim. Uczciwość wobec siebie jest najważniejszą cechą, wobec własnego dziecka, to jest podstawą, i potem wobec własnego wnuka, żeby nie zostawić bajzlu, nazywam to w ten, albo można by jeszcze powiedzieć inaczej, bardachu, niektórzy to już znają bardziej, ci nachodźcy, nazwijmy to, w życiu po to, żeby ci młodzi ludzie mieli dobry start i nie mieli tego kłopotu jakiegoś. Bo najtrudniejszy jest podział pomiędzy, na przykład ma się 2, czy 3, czy 4 dzieci i co komu dać. Im bardziej się starzejemy, tym bardziej wybieramy to dziecko, które jest najbliżej nas, albo najbardziej, jak to się mówi, jest słodkie. Tak się zastanawiam, gdzie tam. Przepraszam na sekundę. Ale zaraz wam pokażę, o co chodzi. Godzina 17. O 17 zawsze mnie informuje zegarek, że coś się dzieje i no muszę po prostu zmienić swój jakby tryb działania. To znaczy kończyć nagrania i wszystko zrobić, żeby zdążyć opublikować, żeby to wszystko było ładne, zgrabne i no, nazwijmy takie dosyć interesujące. Kończąc właściwie tą moją tutaj dysputę na temat właśnie ten poświąteczny, a przed Nowym Rokiem, chciałbym, żeby Państwo pojęli pewne uzależnienia. Właśnie chociażby to jowiszowe, to saturniczne, czyli jowiszowe to jest 6, a właściwie 12, Saturn to jest 7, a właściwie 14 z haczykiem małym i sobie uzmysłowili, jak wygląda to Wasze życie, na ile jesteście przygotowani, na ile jesteście zgruzgotani tym wszystkim, co się działo. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Nigdy nie wracajcie do tyłu, nigdy nie sprawdzajcie, co było, tylko sprawdzajcie, co można zrobić w przyszłości i sprawdzić błędy, jakie się zrobiło w przeszłości. To jest zupełnie inne spojrzenie na tą rzeczywistość, bo tak jest łatwiej. Po prostu lepiej nam się żyje. Jeżeli ja spojrzę, że moja firma upadła z takiego a takiego powodu, to jest mi lżej, a nie przeze mnie. Oczywiście, że przeze mnie upadła. Taki mam horoskop i tak się dzieje i to jest prawda i to jest rzeczywiste, bo odczytanie upadku firmy z horoskopu człowieka jest widoczne. Na przykład kiedy patrzymy na horoskop, na przykład chociażby jakiegoś tam kogoś i widzimy, jak kształtował on tą firmę, ponieważ jest to pewna jego część i pewna forma jego myślenia. Czy jest on dyrektorem, czy właścicielem, czy prezesem, wszystko od niego zależy i jego energia niesie te wszystkie powody i wiadomości. Także tutaj z dzisiejszym dniem, ponieważ jutro też powstanie pewien cykl tych filmików po to, żebyście mogli nabrać pewnej kultury astrologicznej, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ ja o tą kulturę bardzo dbam, nazywam to
astropsychologią, czy astrofilozofią, czy a można by to nazwać, ale będą filozofowie, tak? No teraz nie jestem pewien, czy dobrze powiedziałem. Czy jeszcze psycholodzy, czy socjolodzy przyczepiać się, że to nieprawda, że my się tym nie zajmujemy, albo to mieszasz wszystko ze wszystkim i w ogóle tutaj wychodzi. Ja żyję. I żyję w pełni otwartą świadomością. Nie jestem zamknięty w jakichś ramkach. Nie jestem martwym zdjęciem, tylko funkcjonuję. I do mnie przychodzą tysiące bodźców, które mnie kształtują. One mają charakter od socjologii do psychologii, poprzez medycynę i wszystko. Zresztą kiedyś filozofia była dziedziną medyczną i kiedyś filozofii nie było, tylko była teologia. Teologia jest dzisiaj zniesiona do literatury tylko wyłącznie i jest to dziedzina właściwie filologiczna, a nie ściśle przyrodnicza i ściśle matematyczna, ponieważ to, co tworzy astrologia, astrologia jest dziedziną w gruncie rzeczy matematyczną. Matematyczno-historyczną, kiedy historia jest w tym momencie bardzo potrzebna w formie statystyki i w statystyce, czyli wielokrotności powtarzania się, które mamy w efemerydach w fizyce planetarnej, i możemy, a efemerydy są jednak matematycznym wyliczeniem planet, pozycji planet w stosunku do Ziemi czy po kole ekliptycznym, i to wszystko daje nam pewien rezultat. I ten rezultat jest właściwie wielofunkcyjny i w tych funkcjach musimy się odnaleźć. No trudno, ale musimy się odnaleźć. I musimy je znać, czy chcemy, czy też nie. Czasami nawet nie wiemy, jak to się nazywa ta dziedzina, bo nie musimy wiedzieć, a jesteśmy w tej akurat dziedzinie i nawet może tak się stać, że będziemy wielkimi autorytetami, mimo to, że o tej dziedzinie nawet nie wiemy, że jesteśmy i że z nią współpracujemy, czyli ona jest w naszym świetle. To, co będę starał się tutaj tłumaczyć właśnie jednemu z wykładowcy, którego sobie bardzo cenię współcześnie, Romana Nachta, i zapraszam na te wszystkie filmy i te nasze tutaj wspólne wywody, które będą lada moment. Już wiem o tym, że jeden z moich uczniów będzie przyjeżdżał tutaj z Poznania do Łodzi, do Sztuki Dobrego Życia, i będziemy prawdopodobnie transmitować te dysputy, te wywody tutaj, te działania, ze względu na to, że jeżeli one będą istnieć, jeżeli one będą funkcjonować, jeżeli one będą współgrać z państwem, to będę szczęśliwy. I to na tyle na dziś. Jutro zapraszam na dalsze tutaj, nie wiem jak to nazwać, czy rozmowy w fotelu, możliwe, że tak, albo z fotela, tak, czy jeszcze inaczej, nie wiem. Do zobaczenia, do jutra. I przepraszam za ten chaos myśli, ale to dopiero lokomotywa. To jest dopiero początek. I trochę tłustej oliwy, i para, i ruch, i buch, i do przodu. To tu. Do zobaczenia.